dziecka uczono cię, że masz być zawsze dostępny, uśmiechać się nawet gdy nie masz ochoty, odpowiadać nawet bez potrzeby, tłumaczyć się nawet gdy nikt nie pyta. Ukształtowano cię, byś był dostępny, przewidywalny, elastyczny, a najgorsze jest to, że przyjąłeś to jako coś naturalnego. Ale powiedz mi, co ci ta dostępność przyniosła? Czy znalazłeś spokój będąc takim? Poczułeś się silniejszy? Sprawiła tylko, że twoje emocje stały się marionetkami w rękach innych. Ludzie cię obserwują, dostrzegają, że każde pchnięcie cię destabilizuje, więc pchają cię jeszcze mocniej. Świat jest pełen specjalistów od prowokowania, ale udaje im się tylko wtedy, gdy pozwolisz, by twoje przyciski były w zasięgu. To tutaj pojawia się idea, którą niewielu rozumie. Stać się nieosiągalnym. Nie jako ucieczka, ale jako znak panowania, absolutnej samokontroli, wewnętrznej siły. To nie chodzi o zamknięcie się na świat, ale o nauczenie się niereagowania na wszystko. Bo za każdym razem, gdy reagujesz, odsłaniasz się. Usprawiedliwianie się, tłumaczenie, irytowanie, to wszystko to oddawanie swojej siły na tacy. Milczenie nie jest chłodem, to strategiczna inteligencja, a zachowanie tajemnicy nie jest lekceważeniem, to magnetyczna moc. Niektórzy ludzie nawet nie muszą mówić, by dominować w pomieszczeniu. Nie krzyczą, nie błagają o uwagę, po prostu nauczyli się nie otwierać duszy szeroko w zamian za okruchy. Nie spieszą się, by przypodobać, wyjaśniać, usprawiedliwiać, bo dostrzegli prawdę, którą większość wciąż ignoruje. Im mniej oferujesz, tym bardziej chcą odkryć. Człowiek jest zafascynowany tym, czego nie może kontrolować. To, co wymyka się, co nie ugina się pod cudzym osądem, staje się nieodparte. Kto jest niedostępny, intryguje, nie przez arogancję, ale dlatego, że umie puścić. I tu dochodzimy do decydującego punktu. Puszczenie nie jest stratą, to wyzwolenie. Puść związek, który cię dusi, pracę, która cię pochłania, zobowiązanie, które cię wiąże bez celu. Puść potrzebę rozumienia wszystkiego, bycia w prawie, bycia rozpoznanym. Im bardziej próbujesz kontrolować wszystko, tym bardziej jesteś uwięziony. A zależność jest zaprzeczeniem osobistej siły. Ktoś, kto ciągle potrzebuje aprobaty, nigdy nie będzie prawdziwie nieosiągalny. Rezygnacja z wyjaśniania wszystkiego też jest formą wyzwolenia. Nie jesteś winien nikomu wyjaśnień za to, że chcesz zachować spokój. Nie musisz się tłumaczyć, by udowodnić, że jesteś dobrym człowiekiem. Prawda jest prosta. Kto cię osądza, już wyrobił sobie o tobie zdanie i nie szuka faktów, ale potwierdzeń swoich przekonań. Więc nie karm tych narracji. Zamilcz. Pozwól, by czas mówił za ciebie. W świecie krzyków, ten, kto milczy, rządzi. Wśród szaleńczego poszukiwania uwagi, ten, kto umie się wycofać, staje się niezapomnianą obecnością. Być obecnym nie oznacza być cały czas widocznym, ale być niemożliwym do zignorowania, gdy decydujesz się pokazać. A to dzieje się tylko wtedy, gdy przestajesz reagować. Gdy przestajesz emocjonalnie wlec się za każdym cudzym słowem czy gestem, coś się zmienia. Wielu myli to z chłodem, ale to nie brak emocji, to dojrzałość emocjonalna. Kto reaguje cały czas, żyje na łasce otoczenia. Kto wybiera, jak i kiedy odpowiada, przejmuje ster własnego życia. To nie jest izolowanie się, to panowanie nad sobą. Samokontrola to nie tłumienie się, to umiejętność wyboru. Wybór niereagowania na prowokacje, ignorowania wiadomości, które wysysają twoją energię, wycofania się, zanim zostaniesz wciągnięty w narracje, które nigdy nie były twoje. Milczenie, nawet wiedząc, że wyjaśnienie nic by nie zmieniło, to forma panowania, bo często największym oznaką mocy jest po prostu nic nie robić. Gdy stajesz się nieosiągalny, następuje zmiana. Ci, którzy wcześniej tobą manipulowali, zaczynają czuć dezorientację. Kto żywił się twoją reakcją, nie znajduje już odpowiedzi. Kto czekał, że zobaczą cię błagającego, teraz patrzy w pustkę twojej nieobecności. A ty, w ciszy, idziesz dalej. Spokój, który przychodzi z braku potrzeby odpowiadania, z niemusienia niczego nikomu wyjaśniać czy udowadniać, jest nie do opisania. Ale osiągnięcie tego spokoju wymaga trudnego procesu. Oderwania. Trzeba porzucić potrzebę bycia zrozumianym, kochanym czy akceptowanym. Dopóki błagasz o uczucie,
pozostajesz łatwo dostępny. A bycie zbyt dostępnym to wystawianie się na grę innych. Wszystko zaczyna się od granic, ale nie tych, które się krzyczy czy obnosi. Prawdziwe granice są ciche, odczuwane i podtrzymywane przez tego, kto je żyje, zanim zażąda ich od innych. A gdy zaczynasz żyć, szanując własne granice, ludzie to dostrzegają. Tak, niektórzy się oddalą, ale zrozum, to nie straty, to wyzwolenia. Umiejętność puszczania to także odmowa noszenia ciężarów, które nie są twoje. Nie możesz ocalić wszystkich. Nie możesz być emocjonalnym wsparciem dla kogoś, kto nawet nie chce się zmienić. To nie twój obowiązek być stałym schronieniem dla tych, którzy szukają cię tylko po to, by wyładować frustrację. Musisz być bezlitosny w wyborze, gdzie inwestujesz swoją energię. Jest ograniczona. A za każdym razem, gdy oddajesz ją komuś, kto cię nie docenia, pomniejszasz się, by zmieścić się w przestrzeniach, które nigdy nie były twoje. Tajemnica, cisza i spokój nie są wadami. To znaki kogoś, kto nie musi już krzyczeć, by być usłyszanym. Ci ludzie nie żyją już, by imponować. Żyją, by zachować własny spokój. A ten spokój ma siłę tak przyciągającą, tak gęstą, że kto ją dostrzega, też chce ją mieć, ale nie rozumie, że nie można jej kupić, udawać ani ukraść. Jest budowana przez trudne wybory, przez porzucanie tego, co już nie pasuje, przez stawianie siebie jako priorytetu, nawet jeśli kosztuje to komfort innych. Następnym razem, gdy ktoś spróbuje cię sprowokować, pamiętaj o tym. Niereagowanie to potwierdzenie mocy. Pozostanie poza grą to wygrana bez grania. Odmowa wyjaśnień to zachowanie twojej energii. Cisza staje się twoją bronią, a samokontrola twoją tarczą. A gdy twoja niedostępność rodzi się z wyboru, a nie z ucieczki, świat zaczyna cię widzieć inaczej. Bo kto nie jest na sprzedaż, staje się bardziej wartościowy. Kto nie żyje, by przypodobać się, zaczyna być szanowany. A ten, kto nie odpowiada, kieruje rozmową, nie musząc wypowiedzieć ani słowa. Po prostu, okrutnie proste. Bycie nieosiągalnym nie oznacza zniknięcia. Oznacza pojawianie się z intensywnością, gdy ty wybierasz. To nie przestawanie czuć. To wiedza, co zasługuje na odczuwanie. To nie obojętność, to kwestia priorytetów. A gdy to rozumiesz, dostrzegasz, że moc zawsze była przy tobie. Brakowało tylko tego, byś przestał ją oddawać światu. Więc powiedz mi, będziesz nadal reagować na wszystko, pozwalając światu dyktować, kim jesteś? Czy zaczniesz wybierać, co cię dotyka, co cię porusza, co cię definiuje? Bo ten wybór zmienia wszystko, nawet jeśli jest dokonany w ciszy, bez rozgłosu, bez proszenia o pozwolenie. Stanie się nieosiągalnym to gest miłości własnej. To powiedzenie światu: nie będziesz miał do mnie dostępu tylko dlatego, że chcesz, ale tylko jeśli pozwolę. A to pozwolenie, uwierz mi, jest święte. Chroń je, strzeż go. A jeśli ktoś ośmieli się przekroczyć granicę bez zaproszenia, niech spotka ciszę jako odpowiedź. Nie z urazy, ale dlatego, że to już cię nie dosięga. I to właśnie jest prawdziwym zwycięstwem. Nieosiągalny, nie przez arogancję ani chłód, ale dlatego, że wreszcie jesteś panem samego siebie. A tego nikt nie może kupić. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to dlatego, że coś w tobie już się obudziło. Cichy niepokój, przeczucie, że coś musi się zmienić. I choć to niewygodne, to znak wzrostu. Bo już nie zadowalasz się byciem kimś, kto żyje reagując, kto stara się przypodobać, kto błaga o zrozumienie. Teraz nadszedł moment, by mówić o czymś bardziej subtelnym, jednak zasadniczo związanym z tym wszystkim. Energia, którą emitujesz, przejmując kontrolę nad sobą. Ludzie dostrzegają więcej niż myślisz, nawet gdy nie wypowiadasz ani słowa. To nie tylko to, co komunikujesz słowami, ale sposób, w jaki zajmujesz swoją przestrzeń, jak zarządzasz swoim czasem, pewność, którą przekazujesz. A to ma jasną podstawę psychologiczną. Człowiek nawet nieświadomie wykrywa, gdy ktoś jest głodny uwagi czy aprobaty. Ta potrzeba przebija i właśnie dlatego cię osłabia. Bycie nieosiągalnym wiąże się też z dbaniem o sposób, w jaki łączysz się emocjonalnie z innymi. Nie być zawsze dostępnym to nie egoizm, to szacunek dla siebie. Nie wszyscy muszą znać twoje myśli, plany czy najintymniejsze bóle. Bycie selektywnym nie oznacza zamykania się, oznacza ochronę siebie. Gdy dzielisz się zbyt dużo z wieloma ludźmi, tracisz wartość. Gdy wszyscy mają nieograniczony dostęp do ciebie, twoja obecność przestaje być wyjątkowa.
Nauczenie się utrzymywania zdrowego dystansu emocjonalnego to dojrzałość. To umiejętność spokojnego powiedzenia nie, wzięcia czasu, którego potrzebujesz bez poczucia winy i bycia samemu bez czucia się samotnym. Bo jest ogromna różnica między byciem samemu a czuciem się samotnym. Bycie samemu to wybór, czucie się samotnym to stan braku. Wiedza, z kim dzielisz swój czas i energię, jest fundamentalna. Nie wszyscy zasługują na ten sam stopień dostępu do Twojego życia. Nie wszyscy są przygotowani, by zadbać o Twoją wrażliwość. Dlatego ochrona Twojej wewnętrznej przestrzeni to nie stawianie murów, to praktykowanie troski o siebie. Tu wchodzi kolejna ważna idea. Twoja cisza może mówić głośniej niż jakiekolwiek wyjaśnienie. Gdy odmawiasz reagowania tak, jak oczekują inni, gdy wybierasz spokój lub po prostu nie odpowiadasz, przekazujesz pewność, która budzi szacunek. Często to, czego ludzie naprawdę chcą, to zdestabilizować cię reakcją. Ale jeśli tego nie znajdują, tracą kontrolę. Samokontrola rozmontowuje każdą próbę manipulacji. I tu wielu unika spojrzenia z uczciwością. Wersja, którą stworzyłeś, by przypodobać się innym, mogła stać się więzieniem. Rola, którą przyjąłeś, by czuć się akceptowanym, by unikać konfliktów, może służyła w przeszłości, ale teraz tylko oddala cię od twojej istoty. Tak, bycie autentycznym ma swoją cenę, ale koszt życia, z dala od tego, kim naprawdę jesteś, jest o wiele wyższy. To emocjonalne zużycie jest ciche, ale stałe. Porzucenie tej postaci i pokazanie, kim naprawdę jesteś, nie będzie łatwe. Niektórzy ludzie się oddalą, ale oni nie byli połączeni z tobą. Byli związani z twoją fasadą. To, co zostaje potem, co pozostaje, jest nieskończenie bardziej wartościowe. To połączenia, które nie wymagają masek, relacje zrodzone z autentyczności, spokój niezależny od zewnętrznej aprobaty. Wewnętrzna spójność jest odczuwalna. Jest w twoim sposobie bycia, mówienia, zajmowania przestrzeni. I to właśnie daje ci siłę, solidną obecność, bez potrzeby narzucania się. Dlatego energia, którą oszczędzasz, nie reagując impulsywnie, może być zainwestowana w ciebie, w rozwój, wzrost, budowanie czegoś, co mówi za ciebie bez potrzeby usprawiedliwień. Za każdym razem, gdy wybierasz wycofanie się we właściwym momencie, gdy decydujesz się nie wchodzić w konflikty, które niczego nie wnoszą, wzmacniasz swoją tożsamość. I to jest dostrzegane, jest szanowane. Teraz, gdy to czujesz, zrozum następny krok. Co jesteś gotów zostawić za sobą, by stać się osobą stanowczą, skupioną, która nie musi już reagować na wszystko, by czuć się żywą. Bo bycie nieosiągalnym nie oznacza zamknięcia serca, oznacza otwarcie oczu. To nie ucieczka od świata, to ponowne połączenie ze sobą. A ta wewnętrzna jasność jest warta więcej niż jakakolwiek zewnętrzna walidacja. Teraz, gdy już zrozumiałeś, że stanie się nieosiągalnym, to głęboka forma szacunku do siebie, czas mówić o czymś równie istotnym, ale rzadko omawianym. Różnica między kontrolowaniem się a tłumieniem się, bo nie chodzi o milczenie ze strachu, ani o unikanie konfliktów z tchórzostwa. Chodzi o działanie ze świadomością, wiedzieć, kiedy mówić, kiedy milczeć, a przede wszystkim, kiedy nic nie robić. Tłumienie rodzi się ze strachu, samokontrola rodzi się z jasności umysłu. Tłumienie zjada od środka, samokontrola wzmacnia od środka i to rozróżnienie zmienia wszystko. Pomyśl dobrze, kto milczy ze strachu, gromadzi urazę, ale kto wybiera ciszę jako strategię, gromadzi siłę. I tu pojawia się wymiar mało eksplorowany, ale niezwykle potężny. Aktywna cierpliwość. Wiesz, jaka jest jedna z najbardziej imponujących cech kogoś, kto jest prawdziwie nieosiągalny? Nie spieszą się, by reagować, mścić się czy nikogo poprawiać. Bo wiedzą, że czas, gdy jest dobrze wykorzystany, staje się potężnym sprzymierzeńcem. Aktywna cierpliwość to nie bierność, to kalkulacja. To świadomość, że działanie pod wpływem impulsu rzadko przynosi trwałe owoce. Kto działa w ferworze chwili, żałuje następnego dnia. Ale kto obserwuje z uwagą, działa z precyzją i we właściwym czasie. To linia podziału między tym, kto żyje reagując, a tym, kto żyje decydując. Ale utrzymanie tej cierpliwości wymaga czegoś rzadkiego. Zaufania. Do siebie, do własnej drogi i pewności, że nie trzeba niczego udowadniać,
by nadal być bardzo wartościowym. To utrzymywanie ciszy, gdy ego błaga o mówienie. To znoszenie niepewności, gdy wszystko w tobie pragnie natychmiastowych odpowiedzi. Ta cicha bitwa kształtuje twoją prawdziwą siłę emocjonalną. Teraz idźmy dalej. Jest coś kluczowego, co musisz zrozumieć. Twoja osobista wartość to twój wybór. Nie mówimy o mgliste pojętej samoocenie, ale o czymś konkretnym. Jak zarządzasz swoim czasem, emocjami i energią? Jeśli każdy może zyskać twoją uwagę bez zasług, pomniejszasz własną wartość. Jeśli ktoś może mieć pełny dostęp do ciebie tylko przez upór czy bliskość, oddajesz więcej niż otrzymujesz. Osobista wartość pokazuje się poprzez granice, przez to, co tolerujesz, przez to, co decydujesz się ignorować, przez to, co wybierasz zostawić za sobą, szczególnie gdy boli.